Witam serdecznie. Wołosate. Taka nieplanowana wyprawa w Bieszczady w ramach treningu przed tym, co będzie być może za tydzień. Może trening przed Tatrami w Bieszczadach nie jest najmądrzejsza rzecz, ale to tu było bliżej i lepsza pogoda. I proszę, kasy. Parking 20 zł. Zobaczymy, ile w kasie. Dzień dobry. Dzień dobry. Raz. 8 zł. O, i to jest cena. No i po kasach, na szlaku. No i w stronę Tarnicy. Plan jest taki, że zrobię pętlę, czyli na Tarnicę, potem na Halicz, rozsypaniec i z powrotem do Wołosatego. Ale może odbiję na Bukowe Berdo na chwilę, bo dzisiaj chodzi mi o to, żeby zrobić jak najwięcej przewyższeń góra dół i kilometrów, a nie widoków. Nie wiedziałem, że to jest droga podkłady zrobiona. Przed chwilą przejechał facet na kładzie. Jest jakieś baniaki. Nie wiem, może Straż Graniczna ma tu jakiś posterunek. W końcu wiadomo, że podobno coś się dzieje za wschodnią granicą. A ja będę szedł później w okolicy Rozsypańca, bardzo blisko granicy, właściwie w pasie przygranicznym. I obalę mit tego, że ludzie boją się przyjeżdżać w Bieszczady, bo podobno słychać strzały. I od tego, że słychać, a nie słychać, to nie przyjeżdżacie w Bieszczady. No ale więcej szlaków dla mnie. Bardzo dobrze. ...40 minut na Tarnicę. Oznaczałoby to, że mam 20 minut do przodu. Od 2 lata temu w tym miejscu to miałem świetne słońce, a jeszcze modelkę na pierwszym planie. A dzisiaj jest bez modelki i bez słońca. Jeszcze kilkadziesiąt metrów tych schodów. Nienawidzę tego. Będę na to narzekał za każdym razem, na te schody. Dobra, jednak Tarnica, no bo jak to tak nie zaliczyć, najwyższego szczytu w Bieszczadach. Tak, ubrałem się, bo jest strasznie zimny wiatr. Myślę, że mam dobre tempo, to chyba zrobię nadprogramowo, nie tylko pętle, wołosate, ale no na krzemień przynajmniej jeszcze spróbuję wejść. A piernicze, ewenement. Naprawdę tu nikogo nie ma. Pierwszy raz w moim życiu. Jestem tu chyba z 6. raz, ale pierwszy raz tu nikogo nie widzę. Pusto! Czas dobry. Pół godziny naddatku. Na Tarnicę jest niby 2 kas. Mi się udało w 1,5. To się zerwał wiatr. Powiedział Semko, tak jakby tu nigdy nie wiał. Z powrotem na Przełęczy. Wykręcam. I na krzemień. Taka decyzja. Wiata na Przełęczy Gotrowskiej, a tam rozwidlenie szlaków. Ja sobie dygnę do góry, potem zejdę na dół i dawaj dalej tam na Halicz, na Rozsypaniec. Bukowe Berdo godzina. Godzina? No dobra. Na tabliczce było napisane, że na Bukowe Berdo godzina. Jest 10:08. Zobaczymy, jaki będzie czas. No ładna ta panorama szerokiego wierchu. Tarnica. Proszę, i tam nawet widać na Ukrainie Ostrą Chorę. Niby jestem w Bieszczadach, ale idę, patrzę. No kurczę, na tych gustownych, wspaniałych schodach jest napisane Murza Sichle, czyli jestem w Tatrach. No i proszę, dotarłem na krzemień, który na poprzednim wideo z Bukowego Berda omyłkowo nazwałem Krzemieńcem. Krzemieniec to nie tu. I dotarłem tu ile? 19 minut. Idę tam sprawdzić, czy wieje i czy kamyk, który ustawiła Klaudia na kopczyku, nadal tam stoi. Jest Halicz. Tam widać
Kmińczyk Bukowski. O, Klaudia, ktoś ci rozwalił cały twój kopczyk. Nastawiali jakichś parchowatych, takich malutkich. O. I tyle. Ale ja wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że skończyły się kamienie. Trzeba było po prostu rozwalić ten kopczyk, po to, żeby inni mogli sobie ustawiać swoje kopczyki. I wtedy każdy jest zadowolony. 31 minut, czyli godzina to będzie w Przełęczy Goprowskiej, tam i z powrotem. Bukowe Berdo. Dziesiąta 47. Czas wracać na Przełęcz Goprowską i na Halicz. Całe 11 minut z Bukowego Berda na Krzemień bez jakiegoś ciśnienia. Przede mną Tarnica, Przełęcz, teraz na dół przez Mur Zasichle na Halicz. Jeszcze 50 metrów i jest rozwidlenie dróg. Godzina i 3 minuty tam i z powrotem. Połosate 4:30. Jest 11:13. Zobaczymy. Kogoś tu strasznie bolało, że się wchodziło na te skały i oczywiście jest nie schodź ze szlaku. I jeszcze ktoś udaje, że chodzi o rośliny. Cześć. Cześć. Halicz już blisko. Przez 5 minut będę na szczycie. Zaczynam czuć lekkie zmęczenie. Proszę, 12:15. Halicz. Pora na obiad. Pół godzinki na Haliczu było wypoczynku. Teraz na dół, na rozsypaniec i szanowni Państwo, tak jak widać na horyzoncie panorama 180 stopni, Ukraina i jak słyszycie, jak nie słyszycie, to tak samo macie jak ja też nie słyszę wybuchów, nic nie ma się co bać, można przyjeżdżać w Bieszczady. Krzemień, pomiędzy Krzemieniem a Tarnicą, tam widać Połoninę Caryńską i nawet tam dalej widać Połoninę Wetlińską, chyba Haślakową skałę. Jest równo 13. Rozsypaniec. Kmińczyk Bukowski. A ja muszę dojść do Przełęczy Bukowskiej i tam skręcić w prawo na asfaltową drogę do Wołosatego. Ale te włosy ci korespondują z tym pejzażem. Super! Tam jest Kmińczyk Bukowski. No tam się niestety nie da dostać bez zgody Straży Granicznej, której udzielają bardzo niechętnie, bardzo rzadko. Prościej jest od strony ukraińskiej. Tam się akurat to jakoś udaje załatwić i z parkiem, i ze Strażą Graniczną. No wiadomo jak. Można dojść jedynie tutaj do Przełęczy Bukowskiej, gdzie kręcono parę scen z Watachy, z serialu. A tutaj na tych kamieniach kiedyś jadłem śniadanie. Jeszcze chyba nie było ogrodzone. No teraz już niestety nie bardzo da się tam podejść oficjalnie i legalnie.
bez wiata. Proszę bardzo. Cześć! A dygnę się w lewo na przełęcz. Droga krzyżowa. A tu zaraz za tymi ogrodzeniem granica. Naprzeciwko Chińczyk Bukowski się wyłania. Widać Pikuja, widać Chorę na Ukrainie. No, szkoda, że nie bardzo można tam pojechać. No i teraz do Wołosatego 13:27. Tam za mną widać te skały na rozsypaniu. To jest wyjątkowo nudny etap. 7. stacja drogi krzyżowej, czyli jestem w połowie. To napisane Wołosate 1 godzina. O, mam nadzieję, że mniej. 14:15. Myślę, że dam radę 45 minut to przynajmniej. Na 15 najpóźniej będę jak Wołosate, nie ma opcji. Znak drogowy, znaczy się dotarłem do cywilizacji. Teraz jeszcze faktycznie kawałek takim już asfaltem. No i koniec. Wołosate, czyli koniec świata. Najdalej na południe wysunięta miejscowość w Polsce. Parę metrów do punktu kasowego. Pętla zamknięta. Jest 14:47. Mówiłem, że do 15 zdążę. I parking. O, elegancko.